Witam serdecznie, żeby nie przynudzać, szybciutko pokażę. Gołąbkom podaję gryt, ponieważ wychowują młode. Gryt, no i tu właśnie z firmy ID. Jest to mieszanka trzech rodzajów grytu, które tam ma. A do karmy podałem Plocolostrum z TJ2 z moim własnym olejkiem czosnkowym. Ogólnie nie wiadomo czy prezentować czasami środki, jakie się podaje, ponieważ no jest duża fala hejtu czasami. Pokażę coś, że podaję z TJ2, chociaż ludzie wiedzą, że od lat z nimi współpracuję i podaję ich środki, ale nie w 100%, podaję też inne. I tu się pojawia problem, bo jak pokażę jakiś inny środek, to zaraz jest fala hejtu, że nie wiem, czy to konkurencji się nie podoba, czy komu, żeby móc pokazać, co się stosuje w hodowli. Jak pokażę swój środek, który przygotowałem, to znowu są problemy. Także na każdym kroku, cokolwiek by się nie pokazało, to są problemy po prostu. Czy jedni mają osoby problem z tym, że ja stosuję to czy tamto. Stosuję różne środki. Trudno też się wypowiadać na temat różnych środków, nie stosując ich tak w ogóle, więc akurat taką kontrowersję wywołał środek ziołowy, który pokazałem. Pokazywałem ostatnio, że stosuję zioła. Stosuję różne zioła, najróżniejsze, i kontrowersję wywoływał jeden środek ziołowy, posypka ziołowa. Akurat no podałem tą posypkę ostatnio. Mam ją tu. Jeszcze raz pokażę. I akurat wielki problem, że zastosowałem te zióła 26-składnikowe. Jedni mają, ale cóż, w sumie dzisiejszy temat filmiku ma być dla młodych hodowców. Dalej kontynuacja rozważania, jak zacząć hodowlę. I może pierwszym rzeczą byłoby właśnie stwierdzenie, że odnośnie właśnie też stosowania wszelkiego rodzaju preparatów i tak dalej, na pewno nie można podać wszystkiego. Jeśli się podaje, tak jak ja, jakieś zioła, czy o, to jest białko na przykład, nie? No to już nie dokładam innych białek, innych firm, albo coś zamiennie, albo daję pół dawki tego, pół dawki czegoś innego. Ale jak dasz jedno białko, drugie białko, trzecie białko, to przedawkujesz. Także no, trzeba wiedzieć, co jest w środku. Przede wszystkim kierować się składem. To jest odżywka białkowa. Daję białko, daję odżywkę białkową i nawet nie namieszałem tutaj granulatu białkowego. Otóż białeczko dostaną na jedno nakarmienie, dostaną kolostrum, ma dobre bakterie i tak dalej. I potem też zioła i na przemian coś się na tą karmę non stop podaje. Czosnek, żeby zwilżyć i tak dalej. Ale podaję białko jednej firmy, to nie będę podawał innej firmy, zaś podam innej firmy innym razem. Jadę do sklepu, chcę kupić białko, to kupuję białko i czy to jest z jednej firmy, z drugiej czy trzeciej, to po prostu kupuję i stosuję to zamiennie. Przed sezonem lotowym jakoś nie przywiązuję do wagi do tego, z jakiej firmy coś podaję. Patrzę na cenę po prostu, no jak są produkty cenowo fajnie dostępne, tu gdzieś mam fakturę za środki TJ2, bo też jedni mają z tym problem. Musiałbym ją, no nie będę szukał, żeby hejterów tutaj zadowolić, ale jakby tutaj ostatnio też miałem paczkę, też jakoś faktura tu za to była, chyba za pobraniem. W każdym bądź razie kupuję to, co tańsze. Wygodnie mi jest brać internetowo, bo nie muszę nigdzie lecieć do sklepu. Dużo osób kupuje teraz internetowo, więc nie ma się co dziwić, że zamawiam środki internetowo. Jak policzę koszt dojazdu do sklepu najbliższego, który jest w Mszannej,
jakieś 20 km. W dwie strony 40, no to mam, to nawet jeśli w tym sklepie przy kupieniu kilku drobnych rzeczy przepłacę, to i tak, chociaż nie wiem, nie porównywałem do końca tych cen, przepłacę, to podejrzewam, że nie przepłacam, wychodzę w najlepszym wypadku na zero, albo przez internet wychodzę na plusie, więc przy drobnych zakupach, jak tam do 250 czy iluś złotych mam i potrzebuję parę środków, parę rzeczy dokupić, klikam w niedzielę, za 2-3 dni mam i tutaj też pokażę, chociaż nie wiem czemu jest wielki hejt. Są też inne sklepy, ale akurat internetowo ten znam i tam kupuję i tyle w temacie. I właśnie ten hodowców, no, rzuca się widzi jakąś reklamę i od razu kupuje ten środek i rzuca się na niego. A tu chodzi o całą koncepcję rocznego prowadzenia. To nie jest kupić jeden środek i że same środki nic nam nie pomogą, nie zbudują nam formy. Jak mam zdrowe gołębie i podam jakiś środek, to chyba żeby był zły, to musiałyby dostać biegunki. A jeśli jest dobry, to nie ma cudownego środka, że podam i nagle gołębie z chorych staną się zdrowe, albo nagle zaniedbane gołębie przez cały rok zaczną mieć super formę i kondycję i będą wspaniale latać, że w ciągu 2-3 dni zbudujemy formę. Prawdziwe szaleństwo zacznie się po pierwszych lotach, już to mogę powiedzieć, kiedy po pierwszych lotach i pierwszych niepowodzeniach zaczną hodowcy szukać przyczyn. No i słusznie, przyczyn trzeba szukać, ale wtedy zaczną kupować karmę, zaczną kupować środki, zaczną kupować różne wspomagacze, żeby ten gołębiom na szybko do tyłka napchać i żeby zaczęły szybciej latać, co się nie da tak łatwo. Powiem tak, gdyby nie stosować prawie żadnych środków, prawie żadnych, czysta woda, czysta karma dobra i gryty trzeba podać z tej czy innej firmy. Pokażę jaka mieszanka grytów. Czemu mam się wstydzić? ID. I to jest podane, wymieszane 3 rodzaje grytu. Pokażę czemu nie. Akurat mam to kupione, to podaję, ale to nie jest wszystko. Do tego dokładam jeszcze kamienie, kamyki i taka mieszanka grytu, więc po prostu ten wstyd dzisiaj jest związany z tym, że pojawi się jakiś środek u mnie na filmie z jakiejś firmy, jest problem. Jeśli to jest środek z TJ2, problem, bo pokazuje środki z TJ2. Pokażę coś z innej firmy, problem, bo coś jest z innej firmy. Pokażę swoje naturalne wyroby, problem, że mój wyrób. No wiadomo, że coś te gołębie dostają i są karmę i tak dalej. Pokażę karmę, problem z karmą. Także jedni mają ze wszystkim problem. Akurat powiem tak, gdyby nie podawać żadnych środków, to gołębie też z lotu by przylatywały. Też by robiły konkursy. Więc można też ze środkami wchodzić bardzo delikatnie. Żeby nabrać doświadczenia, jak te środki podawać, wystarczy sobie jakąś podstawę tam znaleźć. Wiadomo, przy wychowie młodych musi być dobra karma białkowa, żeby te młode fajnie rosły. I teraz zaraz za chwilę pójdziemy karmić te gołębie. Więc pierwsza rzecz, na pewno jeśli chodzi o preparaty, najpierw trzeba zainwestować dla młodych hodowców w gołębnik, ponieważ gołębnik jest rzeczą stałą. Gołębie zawsze możesz dokupić, a gołębnik jak postawisz, no to będzie z nim problem, czyli jakby tutaj zaczynając w tym momencie, myślę, że pierwszą rzeczą, oczywiście można zbić sobie jakiś prowizoryczny, bo to są koszty i wprowadza do niego gołębie z nadzieją później na poprawę, ale warto by zrobić ten pierwszy gołębnik taki, żeby był funkcjonalny. On nie musi być zrobiony dużymi kosztami, ale od razu jak ma się wzór, wziąć gołębnik, zależy jak się ma możliwość przerobienia z gospodarczego
to czy robić swój gołębnik z desek. Musi to być gołębnik, to się trzeba zastanowić, czy mamy czas, czy potrzebujemy gołębnik z rusztem, czy z pełną podłogą. Chociaż tu też bym dyskutował, czy rusztem jest dla tych, co nie mają czasu i odwrotnie, więc jakby tutaj się trzeba zastanowić, jaką podłogę chcemy. Ten gołębnik można tanim kosztem zrobić z desek. Ja mam dwuspadowe dachy, a mam też jeden z jednospadowym dachem, też to nie przeszkadza, też jest ok. Także jakoś ten gołębnik zainwestować, żeby był w miarę przyzwoity, nie musi być wspaniały, cudowny, ale można własnymi kosztami zrobić, ale od razu postarać się, żeby ta szopka była funkcjonalna. Wlot, wentylacja, jak podepniemy antenę, przewidzieć możliwość rozbudowy tego gołębnika na boki w taki sposób, żeby powstała jedna linia, bo jest to najwygodniejsze, wiem z doświadczenia własnego, żeby potem z przenoszeniem gołębi i tak dalej możemy różne koncepcje sobie zmieniać w trakcie i wymyślić, więc tak go zrobić, żeby po prostu były różne możliwości, więc ja bym go postawił tak, żeby była możliwość jego rozbudowy i to, żeby ta możliwość rozbudowy była duża, większa niż planujemy. Życie nas nauczy, że zwykle jak ktoś się w to zaangażuje, to później potrzebuje rozbudowy na rozpłód, na młode, na stare, na wdowy, wdowce, jeden przedział, drugi przedział i tak dalej. Więc zaczynamy od gołębnika młodych, od razu przystosowanego, żeby nam służył na lata i obok możliwość rozbudowy. Także pierwsza rzecz to jest gołębie, pierwsza rzecz to jest gołębnik, bo gołębie zawsze możemy za rok, dwa zmienić, dokupić. Środki to już jest ostatnia rzecz, te możemy zmienić nawet w trakcie sezonu, czyli najważniejsza po pierwsze gołębnik, po drugie gołębie, tutaj jest na drugim miejscu gołębie, po trzecie środki, więc jakby zacznę od tego tematu, gdzie młodzi hodowcy mają szukać swoich gołębi, bo to troszkę o środkach powiedziałem, żeby nie rzucać się naprawdę na środki, że nas to zabije. Podstawowe środki, myślę, że takie 2-3 podstawowe to zakwaszacz, który myślę, że w pewnym sensie można polecać, żeby podawać jakiejkolwiek firmy. Nie jest to droga rzecz, choć też nie jest niezbędna. Tu warto by zbadać wodę. Też nie jest drogie zbadanie wody, bo bierzemy papierek, badamy pH. Jeśli mamy dość niskie, to jest ok, czyli albo zakwaszacz, albo ocet jabłkowy. Te preparaty zakwaszają. Są też nowe preparaty z dobrymi bakteriami, które mają to niby zakwaszać. No to już mniejsza o to, ale nawet podawanie czystej wody gołębiom na pewno nie zaszkodzi. Także czysta woda jak najbardziej jest wskazana dla gołębi. Karma, jest dużo firm, każdy kupuje. Karma jest bardzo ważna i ważne, żeby ją kupić zdrową, czyli albo można też i od rolnika i tak dalej. Przede wszystkim wydaje mi się, że jadąc do sklepu, w przypadku polskich karm trzeba co roku zobaczyć w worku, jak ta karma wygląda, bo niestety one różnią się składem rok do roku i dobrze jest sobie tą karmę zobaczyć. Rok temu używaliśmy takiej, może się okazać, że w tym roku ona jest gorszej jakości, trzeba zmienić na inną, czyli raczej bym patrzył na ziarna, na to, czy są zdrowe, na to, czy ta karma jest czysta, niż się przywiązywał mocno do marki karmy, którą się stosuje. Stosowałem już wszystkie polskie karmy, chyba, nie no, raczej wszystkie, zawsze coś tam było, więc jakby z polskimi niestety różnie czasami to bywa z jakością. Nie mówię, że są złe, po prostu wolę sobie worek zobaczyć, jak wygląda i wtedy dopiero kupić. No i trzecia sprawa to jest właśnie, jak wybrać te gołębie do zakupu. Powiedziałem na poprzednim filmiku, że gołąbki warto kupić z 2, 3 hodowli, 4 i wtedy też zasięgnąć opinii u tych hodowców, jak parować, metody i tak dalej.
nie z 10-20, bo i problem z chorobami. Druga aspekt, no łatwiej chyba jak zakupi się z 2-3 źródeł, dostać w tych miejscach wiedzę. Także to jeśli chodzi taka podstawa, dlaczego 2-3 hodowle. No a teraz jak te hodowle wybrać, to jest mocna kwestia. Ale ja już idę teraz, sypnę gołąbką jeść i będzie. Mamy piękną pogodę, u mnie siatka założona wolierowa na gołębniku, gołębie sobie wychodzą, o, i tam tańczą. Położyłem wiadro, widać jak one grytu chcą, mimo wszystko niesamowicie, dlatego bardzo ważny jest gryt w czasie wychowywania młodych, bo wtedy tego grytu bardzo dużo potrzebują gołąbki. I tutaj z grytem pierwsza rzecz, trzeba uważać na to, żeby nie miał on dużo soli, ponieważ można zatruć gołębie, a po drugie młode zaczynają polewać i się to komplikuje. Ma nasypana, ja szybko wykorzystam czas, żeby zaobrączkować kolejne młodziaki, bo skończyłem ostatni film na obrączkowaniu. Musiałem już jechać do znajomych, a zresztą już ciemno było i te największe poobrączkowałem, a kolejne 1 czy 2 dni młodsze, bo tam w ciągu 5 dni mi jajka wyniosły. Są te młodziaki takie, może z 2 są mniejsze. No i wziąłem kolejną partię obrączek. Część pójdzie na WG i część pójdzie do hodowców, którzy tam ze mną chcieli podjąć współpracę. A to z tego względu, że po niektórych parkach, po których mi zależy, nawet polotowych, między innymi tutaj akurat mamy specjalnego młodego, także super pary. Mam polotowych gołębiach w zeszłym roku pierwszego lotnika oddziału i samicy po prostu zabrałem jajka, żeby naniosła drugie, żeby były 4 sztuki, 2 do podzielenia się z kolegami, no i żeby też było coś do mojej własnej hodowli. Podobnie z najcenniejszymi parami rozpłodowymi, pierwsze młode zostały podłożone, tutaj też podlotowe, pod mamki tak zwane, i po prostu drugie jajeczka zaraz z lekkim opóźnieniem mają i po prostu mam 2 jakby pierwsze ręgi w tym samym terminie, dlatego jakby czy z tych pierwszych młodziaczków, czy zobaczymy czy coś zostanie, czy z tych kolejnych mogę się po prostu z hodowcami podzielić. Czasami odnośnie obiecywania młodych komuś, wpadła do gniazda samica, wczoraj to było, biły się, no i zdrapały młodziaka. Nic mu nie ma, to się zagoi i prawdopodobnie ten młody będzie ok, fajny, a potem ciężko coś komuś obiecywać. O, takie rzeczy się dzieją. Wpadła nie do swojego gniazda, a jakieś są wściekłe, zaporczywe i czasami po prostu, nie wiem, bójki się takie dzieją, mylą sobie te gniazda, ale to się chyba zagoi, będzie ok. Dam mu szansę, żeby się wychował. Największe zainteresowanie jest tutaj grytem, więc teraz tak, temat wyboru hodowli, z której chcemy zakupić gołąbki. O, dzieci tego rudzielca pokażę wam za chwilę, tego tutaj co dziobie. Z jakiej hodowli zakupić gołębie, jak znaleźć tą hodowlę, te 2-3 hodowle, z których te gołąbki zakupić, bo właśnie też zadzwoniło mi paru hodowców, że temat właśnie rozpoczęcia hodowli bardzo im się podoba, no i chcą, żeby jeszcze tą kwestię poruszyć, jak te hodowle 2-3 znaleźć. Dostałem właśnie parę takich pytań odnośnie jak wybrać te 2-3 hodowle, z których zakupić te gołębie. O, tu zrobimy. On jeszcze nie jest nakarmiony, bije się. Jak wygląda, on będzie rudy. O, rudy pstry. Będę na filmie prezentował stopniowo, jak
jak rosną te rudzielce. O, rude pstry. Zaraz drugiego z gniazda wyciągnę. Są dwa. Jeszcze jest głodny. Zaraz papu mu rodzice dają. Także będzie przepiękny gołąbek. Pstry rudy. I tu drugi, pewnie samiczka. Też będzie ruda pstra chyba. Jeszcze nie widać pstra. O. Tutaj kolejny rudy. Taki płowkowaty rudy, też pstry. O, jeszcze nie nakarmione. Dużo lepiej będą te młode wyglądać, jak je nakarmi, ale fajne. Wydaje mi się, nic im nie brakuje. Zdrowe młodziaki. Także to, co podaję, o, młode tak wyglądają, rosną. Przypomnę tylko, ja żadnych kuracji na rzęsistka nie robiłem i innych chemicznych. Żadnych takich rzeczy nie robię. O, nawet kupę zrobił dla prezentacji. O, widać, jak młode się chowają odnośnie i tych grytów, które podaję, pokazywałem, żeby soli nie miały i tak dalej. Do tego dostają granulaty, które też mają minerały. Myślę, że to wszystko kawałek po kawałku wpływa, bo jeśli coś tam nam nie wychodzi, leją gołębie, to po prostu trzeba coś wykombinować, co podać, i to w trakcie też doświadczenia przyjdzie, takiego wychowu. Po prostu obserwujemy, no musi być fajna kupa, młody musi fajnie rosnąć, jeśli wszystko nam się układa, to podając proste środki jest ok. Jeśli coś jest nie tak, no to trzeba leją, trzeba przewidzieć, czy to choroba, czy gryty nie rosną w odpowiedni sposób, to czy to karma odpowiednia, czy zdrowie właśnie. Także jeśli młody fajnie rośnie, naprawdę nic więcej nie trzeba podawać. Cieplutko teraz jest. O, widać jak wszystko się fajnie rozwija. Zaraz jeszcze drugiego z gniazda zobaczę, czy ten drugi będzie też rudy. Tu jest razem z ojcem. Drugi z gniazda wyszedł nakrapiany. Nie jest rudy i to samiczka będzie. Tu może też rudy będzie, bo tak hodowcy mnie pytają o te rude. Te rude są o tyle fajne, że one też fajnie latają. O, widać jeszcze jak żółtym szlajmem. No i tak, wiadomo, na rynku mamy dostępnych w dzisiejszych czasach dostęp do gołębi jest łatwy. Kiedyś wspomniałem na poprzednich filmach, że choćby śląscy hodowcy, tacy co są znani w Polsce, w kolebce tutaj, mieli przewagę nad konkurencją, ponieważ sprowadzili sobie dobry materiał z zachodu, więc na pewno ten dobry materiał jest przewagą i właśnie trzeba mieć przede wszystkim, no na początku, tak jak wspomniałem, dobry gołębnik, ponieważ to jest stała rzecz i nie tak łatwo nam zmienić gołębnik. Łatwiej nam chyba zmienić gołębie niż gołębnik, więc na pewno trzeba na początku zwrócić uwagę na fajny gołębnik, żeby pierwsze środki finansowe, jeśli mamy zainwestować jednak w gołębnik, nie w gołębie, co osobiście bym polecał, a gołębie zdobyć po to, żeby je mieć na przykład na mamki, w takim celu, że jak będą mamkami, to potem możemy się zaopatrzyć w jajeczka czy młodziki w zaprzyjaźnionej hodowli. Ale jak już przyjdzie do wyboru tych gołębi, już jesteśmy na etapie wyboru gołębi, skąd te gołębie sprowadzić, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, po pierwsze swoje priorytety przyjąć, bo kolega mi tam wspomniał, który do mnie dzwonił, że no jest coś takiego, że część hodowli zaczyna swoją, bo to jest, można dużo gadać, bo to jest bardzo rozległy temat. Jak przychodzą do nich młodzi hodowcy, to przychodzą na 3-4 lata i uciekają z różnych powodów. No, jednymi powodami są takie, że część starszych hodowców jest po prostu niemiła. Sam znam przypadek, że młody hodowca, który tam, wiadomo, interesował się jeszcze, grał w piłkę nożną w klubie i tak dalej, no i tutaj koszowanie gołębi pogodzić z jakimś meczem. Starsi hodowcy, powiem tak, nie wykazywali zbytniej wyrozumiałości w tym zakresie, no i tak doprowadzili, że młodego hodowcy już nie ma. A chodzi o to, że jak ktoś się wciągnie w tą chorobę, bo to jest choroba, i zdąży go zarazić, to już w tym sporcie zostanie, więc jakby na początku jest lekko zakażony i lekko uzależniony,
to jeszcze łatwo z tej choroby wyjść, a jak, że tak powiem, już choroba dopadnie kogoś na poważniej, no to już żyje w tej chorobie hodowli gołębi pocztowych. No i jeśli chodzi o związek, no to jest na plus, że jest zakażony i już, bo ja to tak powiem, to jest w pewnym sensie choroba, hodowla gołębi. Hobby daje dużo plusów, to tak nie, że to jest w sensie negatywnym. Można się odprężyć od życia i wszystko, ale w pewien sposób, no, żeby zależy kto ile się chce angażować i tutaj trzeba sobie priorytety wziąć, czy chcemy lotować cały program lotowy, czy tylko sprint, i pod tym kątem też wybierać gołębie, bo jeśli my chcemy lotować cały program lotowy, a wybieramy gołębie, które latają tylko sprint, no to trzeba się wziąć pod uwagę, że na początku najłatwiej w tym sprincie coś osiągnąć, bo młodymi gołębiami, ale te gołębie nam nie polecą na długim dystansie i wybierając hodowlę, której chcemy sprowadzić, to powiem tak, po pierwsze niekoniecznie musimy rzucać się na nazwiska, które są mistrzami Polski, ponieważ po pierwsze Mistrzostwo Polski w kategoriach A, B czy C zdobywa 4-5 gołębi i nawet Mistrzostwo Polski może być tutaj, szanuje oczywiście się mistrzów Polski w kategoriach i we wszystkim, ale to jest przekrój czasami 2-3 lotów, które super hodowcy wyszły i także szczęścia i różnych tam czynników i możemy, że tak powiem, szybko się nadziać, super opieki i możemy się nadziać na tak powiem, gołębniki doprowadzone do 100%, z gołębi jest wyciśnięte 120%, że tak powiem. Gdy mamy jeszcze możliwość nabyć, na przykład trzeba nabywać gołębie po prostu po dobrych ptakach, czyli jeśli mamy możliwość nabyć gołębie po gołębiach z dobrym pochodzeniem, z dobrej rodziny, od lat utrzymującej się w czołówce, czyli chodzi o to, że wiadomo, są hodowcy, którzy lata mają super wyniki, raz jest mistrzem Polski, raz jest 4., 5., ale jest w tej czołówce, to nie musi być w tym roku mistrz Polski, ale jest w tej czołówce, czy jest mistrzem okręgu, czy co roku w 10 okręgu, i schodząc niżej, tak naprawdę nie musimy patrzeć na te wysokie miejsca wysokiej rangi, ale jest wysoko w swoim oddziale, gdzie jest ta rywalizacja najbliższa i umówmy się najsprawiedliwsza, tak? Że spotkamy hodowcę, który od lat utrzymuje się w czołówce w oddziale. W czołówce to wydaje mi się, że jest tak gdzieś koło pierwszej dziesiątki. Nie musi być mistrzem tego oddziału, nie musi brylować, ale lata utrzymuje się w czołówce tego oddziału. Jest zwykłym, normalnym hodowcą, no bo kto ma duże finanse, to pojedzie na zachód, kupuje po znacznych nazwiskach i powiedzmy tutaj też częściowo trzeba by skierować do hodowców, którzy chcą zacząć hodowlę, ale powiedzmy te finanse też są mocno ograniczone, no bo jak ktoś nie ma ograniczonych finansów, no to jedzie do hodowców, co mają olimpijczyki, zakupuje bezpośrednio po olimpijczykach, po tych super gołębiach, co nie znaczy tam super gołębie też wyjdą, ale stać go po prostu, takie gołębie wiążą się z dużym nakładem finansowym, bardzo dużym, nawet potężnym, że tak powiem. Kupuje je z badaniami DNA i tak dalej, kupuje takie gołębie, bo go stać na tym. No to trochę inna kwestia. Jeśli ktoś ma te fundusze ograniczone mocno, to musi się, tak powiem, zadowolić i wcale nie musi gorszych wyników osiągać, bo jak kupi solidne gołębie od hodowcy, który od lat utrzymuje się w czołówce w oddziału, niekoniecznie jest tym mistrzem w wszystkich kategoriach, leci cały program lotowy, wszystkie loty, w normalny sposób prowadzi hodowlę, jest nam chętny też coś pomóc,
to wydaje mi się, że z takiej hodowli te gołąbki warto kupić. Czasami nie ma tego czasu też poświęcić tym hodowlom, gołębiom. Pracujemy, rywalizuje się, to nie jest wina kogoś, że jest emerytem i ma czas i może gołębiom poświęcić więcej czasu. Jakby nie jest to jego wadą i tak dalej, ale trzeba gołębie dostosować do siebie, do swojej pracy, do swojego czasu. Nie mamy czasu, lotujemy tylko samcami czy samicami, czy robimy jeden oblot. Jak najbardziej da się takie rzeczy robić i mieć wyniki. I trzeba się złapać jakieś metody. Także no mówię, daleki temat, ale wybierając tą hodowlę, szukamy hodowli z czołówki oddziału i z terenu, który jest mocno selekcjonuje gołębie, gdzie jest konkurencja, gdzie warto w takiej hodowli zaopatrzyć jakiegoś hodowcę blisko siebie, gdzieś w pobliżu, w tych samych warunkach terenowych. Jakby jedna hodowla, żeby była z gołębi, które na danym terenie latają, ponieważ jest coś takiego, że jak delikatna, te gołębie są już dostosowane do danego terenu, do danych warunków, do danej specyfiki lotu, więc warto mieć na przykład jedną taką hodowlę z danego terenu. No i później można do niej dokładać coś z gołębi na przykład szybszych, gdzie są szybkie ptaki, i to krzyżować, bo chodzi o to, żeby właśnie trafić na krzyżówkę. Raczej gołębie do lotu i do sukcesów trzeba sobie po prostu wyhodować. Nie oczekujmy, że dostaniemy gołębie, gotowy materiał, od razu oryginały, polecimy tym. Też to musi być stać kogoś, żeby kupić 20-30 młodych z jednej hodowli, z drugiej, trzeciej, od razu lotować. To co przeżyje, jakby dopiero krzyżować u siebie. Bo gołębie do lotu, żeby do sukcesu w przyszłości i tak sobie trzeba będzie wychować. Całe życie przecież nie będziemy kupować gołębi. Chociaż no, są takie hodowle, które całe życie mają źródło, ja to nazywam. Jadą do źródła, przywożą materiał i mogę przykład podać kilku takich hodowli, które miały źródło. Jak źródło się skończyło, to za 2-3 lata skończyły się u nich wyniki, więc sprawa... widać było, że sami nie potrafią nic dobrego wyhodować, tylko kierują się czyjąś pracą. Ktoś wyhodował sobie dobrą rodzinę gołębi, jedną czy dwie, wie to jak sparować, jak skrzyżować, dawał im gotowe pary czy gotowe młode, te gołębie leciały, ale ten hodowca już sam sobie nie potrafił poradzić z dalszym wychowem z tego fajnych gołębi, więc mogę powiedzieć, że ja też miałem ileś rodzin gołębi, krzyżowałem je. Jedne krzyżówki były udane, jedne mniej udane. Te mniej udane odpadły, zostały krzyżówki, które pasują i staram się parować na te same krzyżówki gołębie. I wiadomo, po latach, jak się one robią jedną rodziną, staram się coś poszukiwać, pojedynczych ptaków gdzieś tam dla wzmocnienia. Cieszy też właśnie fakt, że w różnych rejonach Polski sobie tam gołąbki radzą, gdzieś latają. Myślę, że gołębie, żeby sobie radziły we wszystkich rejonach Polski, czy w różnych rejonach, w ciężejszych rejonach, jak są to gołębie twardsze, które sobie radzą, są lotowane i na 500 i na 700 km, to też takie gołębie trudniej zgubić. Te wszystkie nowości, bulki, kitle, nie dość, że to są drogie gołębie, to jest jeszcze gołębie z pokroju sprintu. Ja nie mówię, że są złe, bo do krzyżówki można je sobie tam, podejrzewam, dołożyć. Ja akurat w ogóle praktycznie nie mam tych gołębi. Być może są szybsze od moich, nie wiem. Ale znam parę hodowli, które też tak uważają jak ja, że ciężko je wprowadzać, jak lecisz cały program jednym typem gołębia. Może jak na sprint się specjalizujesz, czy na młode ktoś tam chce, to mógłby ewentualnie skierować się w kierunku tylko sprintu. No raczej no, mając niewielką hodowlę, to się kieruje na allround tak zwany, żeby te gołębie leciały i 100 i 800 i na młode, i raczej nie trzymam
się gołębi, większość z nas specjalistycznych na dany dystans, choć jest to jakiś kierunek, żeby się specjalizować, czy w A kategorii, czy w maratonie, czy w jakimś tam, więc specjalizacja jest jak najbardziej wskazana i wtedy możemy lecieć 6-7 lotów, mieć wakacje. Takie dzisiaj czasy przychodzą, ale tak, no na pewno trzeba też do tych młodych hodowców dużo takiej cierpliwości i jak chcemy te nowe hodowle mieć od samych starych hodowców, żeby je w przyzwoity sposób traktowali i cieszyli się, że oni przyszli. Bo część hodowli no czasami je traktuje jak zło konieczne, więc niestety tak jest, chociaż tego nie można uogólniać, to też zależy od ludzi, na jakich się trafi i tyle, nie ma co tutaj wszystkich wsadzać do jednego worka. A na pewno jest tyle właśnie i środków na rynku, że ludzie dostają oczopląsu, nie wiedzą co wybrać. Samo widać, że jak się używa 2-3 firm, to się robi hejt, że używasz tej, a nie tej, albo nie można sobie manewrować między tymi środkami, nie wiem czemu. Ja używam kilku, jak przeczytasz skład i wiesz, że tam jest białko, tam jest to, no to podaję białko, czy to jest z firmy A, czy z firmy B. Jak podaję witaminę, to czy z firmy A, czy z firmy B, naprawdę miałbym okazję kupić jakąś inną witaminę, to dałbym tą inną. Nie odczułem nigdy jakiegoś super wrażenia, że jakiś środek jest super wspaniały i nie da się go zastąpić innym na przykład, nie? Że są kilka firm zakwaszaczy, ja się przyzwyczaiłem do 2 firm i nie kupuję innych. Takie mam przyzwyczajenie, że biorę zakwaszacz firmy TJ2, a gdy nie ma, to biorę zakwaszacz akurat Ronfrida i te 2 zakwaszacze stosuję i sporadycznie zdarzyło mi się zastosować jakieś tam inne. Kupiłem jakąś tam buteleczkę, ale głównie stosuję właśnie 2-3 firm, jakieś tam mam obraz środków i je daję. Co nie znaczy, że jakoś sztywno się ich trzymam i jakby jest problem, że jak zastosuję coś innego, prawda? Kontynuując tutaj, no to te 2-3 hodowle, żeby takie sobie usystematyzowane znaleźć, pojeździć do hodowcy, można powiedzieć zaprzyjaźnić się z nim, wtedy mamy szansę też wyciągnąć jakąś wiedzę, zawsze zadzwonić, dopytać, więc co jeszcze, jak weźmiemy 8-9 gołębi czy 10, to też wśród nich będą i z tych średnich, i z tych asów, tak mi się wydaje, bo raczej nie ma się co spodziewać, że weźmie się 10 młodych i wszystkie będą po tych asach. No, jak ktoś ma hodowlę na tych papierach opartą i każdy gołąb jest z innej parafii, to biorąc 10 gołębi mamy 10 różnych. Ja na przykład powiem tu na swoim przykładzie, że tutaj lecąc gniazdami, o tamten nakrapiany to jest syn 901, tutaj w rogu jest kolejny syn 901, gdzie tutaj ma młodziaki, także nie ma rude, to tu jest chyba 6 braci, tu jest ten rudy, ten co był przy karmniku, tam te 2 pstre rude, tam na dole gdzieś rudy siedzi, gryty, to tu też kilka grytów, no tu jest ogólnie gryty, czyli z 6 par gdzieś tu są, o tam jest sztol ciemny, tu jest jego brat gniaździak, trzeci brat z tego samego roku, tam siedzi ciemny, a tu na tej celi ma też rudy, czyli wujek tego co wydał pierwszego lotnika oddziału, tam właśnie jest, więc wiadomo, że ja akurat tu mam tak, że tu są samce, wszystko 2 czy 3 są tylko z innych gołębi, jest tu kilka dzieci Van Luna, o abstrahując jest tutaj o ten na siodełku, dziecko Van Luna, jeśli chodzi o dziecko 901, to tutaj w karmniku jedzie, o to jest syn Van Luna, także tych dzieci Van Luna jest kilka, o ten rudy, odwrócisz się, więc te gołębie, które tu są, no to można mieć mocno jedną rodzinę, więc mi tak trochę, że
powiem na dzień dzisiejszy bez różnicy, z których mi zostaną. Wiadomo, że każdy woli też, żeby mu zostały z lotniczki, która jest trzecią lotniczką okręgu i tak dalej. Ale generalnie bez większej różnicy, także akurat u mnie tutaj jest mocno rodzina, która się wyselekcjonowała po kilku latach hodowli. Jakby były gołębie pokupione po papierach i na początku kupuje się wszystko w różnej parafii, no to też tak jest, no jeden gołąb się sprawdzi, drugi nie. No bo one są z innych rodzin, nie wiemy czy... Chociaż może się i każdy sprawdzi, no nie ma... W gołębiarce nie ma rzeczy pewnych. Najważniejsze jest, że doktor kosz, koszujemy, lotujemy i na to lepszego lekarstwa i lepszego wyjścia nie ma. No a ja tu doobrączkuję parę młodziaków. Tak jak mówiłem, są tu młode rodzeństwo pierwszego lotnika oddziału z zeszłego roku. Dzieci pierwszych lotników oddziału, bo tu takie są, kto tam filmy oglądał. Ta pierwsza lotniczka oddziału ma siostrę, co miała 9 konkursów na 10 wkładań, drugą siostrę, także wydaje mi się, że kilka sióstr już, także to generalnie kuzyni, czyli po tej lotniczce, czy po tych kolejnych. Także no, a który z nich będzie dobry, tak naprawdę nie wiemy, bo gdybym wiedział, które 10 młodych będzie dobrych, to bym zostawił te 10-15 i resztę nie zostawiał, nie? Po co resztę chować? No dla motywacji powiedzmy, ale to bym zostawił sobie te 10-15 młodziaków. Mogę nawet powiedzieć tak, że tutaj pokazałem, że pierwsza setka obrączek jest zaobrączkowana. Ktoś sobie, nie wiem, wybierze jakiś numer. Numer sobie wybierze 7585, nie znając co to za gołąb, będzie chciał go nabyć sobie, może, nie ma z tym problemu, może sobie strzelić, którego chce, także tu ja mówię, będą, czy już są zaobrączkowane, czy będą młode z tych lotniczek, tak samo ja nie widzę takiego problemu. Nie jestem tak powiem wróżbitą, żeby wiedzieć, którego gołębia będzie lotnik, żeby sobie zostawić tylko lotniki, a sprzedać niby to dziadostwo. Jak się chowa dobre gołębie, to gdzieś ten dobry materiał siedzi i coś się pokaże. I jak sprzedam te, co zostaną u mnie, liczę, że coś z tego dobrze poleci. Z tych, co sprzedam, też gdzieś tam dobrze polecą, także jeśli chodzi o to, tak to u mnie wygląda. Nagadałem się, ja idę obrączkować. Nie wiem, czy temat rozwinąłem. Jak jeszcze jakieś kwestie do poruszenia, albo coś źle powiedziałem, to zapraszam do komentowania albo do kontaktu osobistego, jaką kwestię tutaj jeszcze w tym zakresie poruszyć. A teraz młodziki zobaczymy, pokarmione, to już będą takie napchane. O, tutaj też dam gryt, jesteśmy w gołębniku rozpłodowym. O, tu na przykład są dwa młodziaki, których brat był drugim lotnikiem okręgu, a jednocześnie 15 lotnikiem Polski. Są to oczywiście wnuki mojego szaleńca, mojego super rozpłodowca. Kolejne dwa młodziaki, których matka jako roczna miała 10 konkursów i wspaniałe gołębie mi wydawała. No i tak powiem, żeby się dochować czasami takich gołębi, jak mam w rozpłodzie od różnych hodowców i mówię, że mam fajny materiał, to powiem wam tak, że żeby na dzień dzisiejszy, po paru latach w rozpłodzie, na przykład od jednego hodowcy mam dwie samiczki, dwa samczyki, w sumie 4 gołębie, to gdzieś 40 gołębi przemieliła moja hodowla. Z innej hodowli, gdzie gdzieś tak około 8 gołębi, 6-8 gołębi ma jakikolwiek wkład w moją hodowlę, było ze 60 oryginałów. Także mając 60 oryginałów, to można powiedzieć, że 6-8 gołębi, czyli na palcach można by policzyć, a miałem 60, grubo ponad 60 oryginałów z tej hodowli.
jeśli chodzi o zakupy i o to, ile się gołębi sprawdza, tak? To można sobie jakby tutaj obraz tego zobaczyć. Także zobaczymy, ile się tych gołębi sprawdzi teraz, bo znowu zakupiłem trochę gołębi nowych w ciągu 2-3 ostatnich sezonów. Z hodowli państwa Paluch na przykład mam dokupionych około 20-25 gołębi, oryginałów od nich. A z samej śmietanki, także no ja już poszedłem w linię gołębi, szukam niestety w tych hodowlach, tak powiem, gdzieś tam co w skali światowej gdzieś tam latają. Z takich linii zagranicznych osobiście tam nie jeżdżę, ale od hodowców, co gdzieś tam zakupywali. I to też właśnie wybieram z takich rodzynków, co mi się w ręce podoba w budowie. Ile z tych oryginałów mi wyda dobre potomstwo i się sprawdzi, nie wiadomo. Także no ja kupując 30, 40, 50 gołębi, 60, można powiedzieć, sprawdza się 1 na 10. 1 na 10 cokolwiek wnosi do hodowli, a reszta niestety przebiega, mija i ślad po nich nie zostaje. Także no 1 na 10 pozostawia jakiś ślad w hodowli, a reszta niestety, czy pechowo, nie znaczy, że były głupie. Jedne zginęły, jedne jastrząb, jedne wypadek. To nie jest, że wszystko było głupie. I to z dobrych hodowli, to z tych, co się sprawdziły. O tych, co się nie sprawdziły, to już nie będę wspominał, więc naprawdę nie jest prosto coś fajnego przynieść. Ja troszkę tych gołębi przetrawiłem, żeby coś fajnego wyhodować. Jak to mówią, cieszy to, że się te gołębie gdzie indziej też sprawdzają, nie? U mnie roczniaki łączą się w pary dopiero, choć niektóre one są cały czas razem, niektóre tam mają jajeczka, tak jak pokazywałem, a tu kolejne młode, wiadomo, tydzień do tygodnia gołąbki rosną i można zobaczyć, jaki młodziaczek śliczny urosnął. Jak ktoś ma ochotę, to parę takich młodych mam, także już teraz mogą być po weekendzie wysłane. Są to młode po moich roczniakach, które zrobiły 5. miejsce w Polsce w GMP, także myślę, że nie są to złe gołąbki. To widać, na jajkach siedzą. Tutaj, także powolutku coś się tutaj dzieje. Myślę, że i tak przetrzymam do lotów, no i na loty po prostu rozdzielę na wdowieństwo i tyle, nie będę tu kombinował. Także tutaj jest taka swobodna, powiem szczerze, metoda prowadzenia tych gołębi. Także dziś tutaj zaobrączkuję kolejne piękne młodziaki. Tutaj akurat ciocia była pierwszą lotniczką oddziału, 5. lotniczką okręgu w kategorii F, pierwszą oddziału w lotnikach, jakby z kompletem konkursów. Wszystkie konkursy w czołówce. Super gołąbki, które mi się świetnie sprawdzają. 2 piękne młode, zaraz je tutaj obrączkuję. Tu z kolei mamy młodziaka właśnie po 3. lotniczce okręgu, 4. w kategorii H, 10 na 10 matka, kapitalny gołąbek. Tak samo może być dostępny, jak ktoś chce, nie ma z tym problemu. No przy czym wiadomo, że na takiego gołąbka chętnych jest więcej, więc cenowo ten gołąbek jest droższy od innych, no po prostu powiem.
jak co, to zostawię go sobie z miłą chęcią, więc tak to wygląda, ale tak jak wspomniałem, nie ma problemu, wszystkie młódki, jak ktoś chce, mówi numerek, wszystkie są do nabycia. Także kolejnego tu obrączkuję. A od niespodzianka, tego już zaobrączkowałem. Przy okazji od razu robię przegląd. Tu też jest rudy, płowy rudy. Ojciec syn 901. Matka ruda. Rodzeństwo pierwszego lotnika oddziału też się tu znajduje, bo akurat jest to samiczka lotowa. Także wnuk szaleńca, pierwszy lotnik oddziału 2022 i jego pełne rodzeństwo rok 2023. Także jest zaobrączkowane, rośnie ładnie. Tu bojowo walczy syn szaleńca. Pokaż się, jeden. Jak wspomniałem, tu jest z paru synów szaleńca. I tu są wnuki szaleńca. Młodziaki też teraz właśnie. Ała, ale bije. No, ała, ale wali. Mocno wali. Syn szaleńca. Także na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam do zadawania pytań, komentowania, dawania łapek, subskrypcji, dzwonienia. Jak ktoś ma ochotę, kontakt 513 812 854. Chętnie usłyszę, o czym byście jeszcze chcieli, czego nie powiedziałem, o czym dopowiedzieć. A i pozdrawiam. Dobry lot. Obrączki, jak widać, są zużywane. Doobrączkuję resztę. No i to będzie mój pierwszy lęk 2023.